Czy wiecie, że nasze maszyny potrafią rozpoznawać jabłka gnijące od jabłek, które są uszkodzone, tak zwany suchy przemysł? Pozwala nam to zgnite jabłka oddzielić od suchego przemysłu i sprzedać w ten sposób jabłka drożej. Mamy tutaj 3 klasy jakościowe, gdzie potrafimy sortować na jabłka dobre, na jabłka pierwszej klasy, drugiej klasy i też zgnilizny. I tutaj maszyna pokazuje nam parametry, które są zmierzone dla danego owocu. Widzimy teraz, jabłko przejechało zdrowe, więc wszystkie się świecą na biało. Aby rozróżnić mokry przemysł od suchego przemysłu, wystarczy w zasadzie wybrać zgniliznę i na przykład tutaj leci nam na stół numer 7, możemy tak naprawdę dowolnie sobie wybrać, który stół chcemy, ale niech będzie 7 dalej. I na przykład jeżeli teraz by nam maszyna odrzucała tylko owoce zgniłe, gdy chcemy też odrzucać owoce, które są uszkodzone, ale nie są zgniłe, czyli tak zwany suchy przemysł, no to klikamy kolejną opcję i mamy też w zasadzie dowolny stół, możemy sobie wybrać, gdzie te owoce, suchy przemysł mają jechać. Na chwilę obecną maszyna sortuje na klasę tak jakby drugą, czyli delikatne uszkodzenia by przechodziły, ale jeżeli chcemy sortować na klasę pierwszą, no to też na przykład wybieramy sobie lekkie uszkodzenia i wtedy też na dowolny stół te lekkie uszkodzenia mogą nam odchodzić. Możemy oczywiście wszystkie na jeden stół zrobić, wszystkie wtedy jabłka będą wymieszane. Widzimy teraz przejeżdża jabłko dobre. Ono ma jakieś tam delikatne uszkodzenia, więc tak jakby na czerwono się świeci to, że mamy delikatne uszkodzenia, ale na przykład na biało to jabłko było dobre. Teraz mamy kolejne jabłko, które ma silne uszkodzenie i widzimy, że to zostało wykryte i maszyna odrzuca na konkretny stół odbiorczy. Gdy mamy owoc taki, który gnije, też wykrywa to jako uszkodzone, czyli tej zgnilizny jest na 0%. Oznacza to, że jest w 100% pewne, że ten owoc jest gnity. Widzimy tutaj, że gdy owoc przejechał taki w miarę dobry, wyświetlają się tutaj jakieś parametry czułości, tak? 75%, 75-61. I teraz na podstawie tego, zmieniając tą granicę czułości, możemy ustawić, dopasować pod nas, co my tak naprawdę uważamy, czy te plamki, które są małe, czy są jeszcze ok, czy nie. Niektóre odmiany mają naturalnie taki nalot rdze na sobie, taką siatkę i w zależności od odmiany jest to traktowane albo jako dobry owoc, albo jako zły. Na maszynie możemy zmienić to. Możemy albo ignoruj rdze, albo domyślnie, żeby ten owoc, gdzie jest rdza, no to był klasyfikowany jako zły.